Cześć, Peter z tej strony. Opowiem Wam o mojej wyprawie w góry. Tym razem będzie to wypad na Małą Fatrę na Słowacji. No niby nie jest aż tak wysoko, ale trochę wrażeń było. Jako że miał być to wyjazd na spontanie, to początkowo miał to być inny szczyt, bo w planie był stoch, lecz mały Rosutec wygrał. No chyba dlatego, że dzień wcześniej coś tam pobiegałem i miałem troszeczkę betonowe nogi. Dzisiaj Biały Potok, idę na mały Rosutec. Jest połowa listopada, także zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Wiedziałem, że pogoda nie będzie wymarzona, bo od paru dni było deszczowo, tak u mnie na Śląsku, jak i tutaj, na Słowacji. Przygotowałem się do takiego typowego jesiennego chodzenia po górach. No ale góry to góry, uwielbiałem zaskakiwać, co zresztą za chwilę zobaczycie. To nie pierwszy mój wypad w góry, kiedy wiem, że nie będzie pięknych widoków, nie będzie tłumów na szlaku, nie będzie komercji, nie będzie komfortu. No, ale jednak ciągnie mnie tutaj, bo tak na serio wyjazd w góry, niezależnie czy te wyższe, czy te niższe, pozwala choć na chwilę oderwać się od miejskiego zgiełku. Ja osobiście znajduję tutaj wyciszenie i spokój. Mogę w końcu normalnie pomyśleć na luzie, naładować się pozytywnie, no być bliżej Boga. No każdy z nas ma tutaj swój własny cel, po co tutaj jest. Przy jedynych zabudowaniach, jakie tutaj spotkaliśmy, Zatkowy Dwor, przywitał nas Psiurek, z którym oczywiście podzieliłem się kanapkami, które miałem ze sobą. Szlak był coraz ciekawszy, zrobiło się naprawdę ślisko, więc trzeba było uważać. W górach trzeba dać trochę od siebie, bo bez wysiłku, rozwagi, pozytywnego ducha może być naprawdę ciężko. Góry nie lubią ignorantów. Co roku dziesiątki osób boleśnie się o tym dowiaduje na własnej skórze. Tak więc przygotujmy się do takich wypadów. Zaopatrzmy się w odpowiednie buty, mogą być raczki, ubrania termo, rękawiczki, coś do picia i jedzenia. No najlepiej coś też słodkiego, aby Micha była potem zadowolona. No, mój kumpel z pracy mówi mi, że lepiej nosić niż się prosić. Tak więc bez przesadyzmu, ale miejmy ten plecak tak zapakowany, aby w razie czego poradzić sobie samemu. No, nie zapominajmy też o ubezpieczeniu, jak jedziemy tutaj na Słowację. Tu na Małą Fatrę wybrałem się z moim ziomalem Tomkiem, z którym znam się od zawsze. Jak już wcześniej wspomniałem, szliśmy zielonym szlakiem z Białego Potoku w stronę szczytu, czyli naszego celu, jakim miał być Mały Rosutec. I jak da się zauważyć, tu z minuty na minutę było coraz więcej śniegu, było coraz zimniej, atmosfera wokół nas wręcz gęstniała, robiła się taka mroczna, zapowiadało się naprawdę emocjonująco w dalszej części. Nie spodziewaliśmy się, że tu będzie aż tyle śniegu, no ale szliśmy dalej. Robi się coraz trudniej. Nie przypuszczałem, że będzie tu aż tyle śniegu. W zasadzie przechodzi to teraz, można by powiedzieć, wędrówkę górską. Śniegu dużo. Nikt tu nie szedł. Nie wiadomo, czy nie ma jakichś obloceń. No ale co? Takie moje pokolenie nie zawróci. Tylko idzie dalej. Co, ja nie dam rady? Nie no, oczywiście uważam tak, jak powinienem. Bywały takie miejsca, idąc tym szlakiem, że trzeba było iść, prawdę mówiąc, prawie na czworakach, bo konary były takie śliskie, że był problem, aby ustać o własnych siłach. No przynajmniej ja tak miałem. W takich warunkach, mimo wszystko, trzeba wyjąć te ręce z kieszeni i się trochę pogimnastykować, aby po prostu iść dalej do celu. No, a tu wcześniej były na tym szlaku łańcuchy. Teraz mamy kolejne sztuczne ułatwienia, czyli stalowe liny, które i tak były tak śliskie, że ledwo dawały radę. No niemniej dobrze, że chociaż one były. Już jesteśmy dosyć blisko. Niebo, jakie jest? Patrzcie te widoki. O kurde.
Chyba mam słaby wzrok, musiałem się do okulisty wybrać. Tu jest takie miejsce magiczne w tej wyprawie, gdzie kształtujemy nasz charakter. Idziemy pewnie, zdecydowanie, lecz bez szarżowania. Jak to mówią, pomału do przodu. Zostawię was na chwilę samych. No i w końcu jesteśmy na samym szczycie, Mały Rosutec. Widać, że dzisiaj nikogo tu jeszcze nie było. Dotarliśmy właśnie na Mały Rosutec. Na dole co było? Jesień fajna, złota słowacka jesień, a tu kurde totalna zima. Na górze chlebek z dżemkiem tradycyjnie. Hej! Jeśli ktoś myśli, że schodzenie z góry w dół w takich warunkach jest łatwiejsze niż wejście do góry, to się myli. Tutaj łatwo się poślizgnąć i zjechać w dół i sobie coś zrobić. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, że tym szlakiem tu w tych rejonach chodził też ten słynny Janosik, który urodził się w tym rejonie na przełomie i w ogóle żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Jeszcze takie zaskoczenie dla niektórych może być to, że Janosik nie był Polakiem, jak wszyscy wiemy z filmu, lecz był Słowakiem. Co prawda zbujował, no i został też złapany i stracony. Niemniej tu w pobliskiej miejscowości Terchowa jest jego pomnik. Był też tutaj taki moment, że trzeba było trzymać się za gałęzie, aby nie zjechać gdzieś dużo niżej niż chciałem. No tutaj serducha zaczęło szybciej pompować, na serio. Nie wiem czemu, ale w tym momencie, jak już zszedłem, byłem tak szczęśliwy, jakbym co najmniej wygrał na loterii jakieś duże pieniądze. Idąc dalej, wracając, tak w ogóle na szlaku spotkaliśmy tylko jeszcze 3 osoby, znaczy 3 dziewczyny, które dopiero szły na ten sam szczyt, z którego właśnie my wracaliśmy. Tak więc pożyczyliśmy im powodzenia, no i dalej w drogę poszliśmy. No i tak po paru minutach, ni stąd ni zowąd, śnieg się ulotnił, no i znowu była jesień, taka typowa, słowacka, złota jesień. Na końcu chciałbym wszystkich pozdrowić wędrujących po górach i zachęcić tych, którzy jeszcze nie zaczęli takiej przygody chodzenia, wędrowania gdzieś po górach, aby spróbowali. Chociaż ostrzegam, bo góry są jak nauk. Jak już zachyci się takiego bakcyla chodzenia, się spodoba, to już się będzie chodziło i chodziło i chodziło. Hej!